Chcesz przedstawić swoją firmę światu? Strona internetowa to takie okno na świat, dzięki któremu klienci zagraniczni mogą lepiej poznać Twoje produkty czy usługi oraz firmę, która za nimi stoi. Zapewne oprócz strony internetowej w języku polskim przygotowałaś również wersję w języku angielskim. Super! Tylko czy aby na pewno przedstawia Cię w najlepszym świetle? W dzisiejszym filmie dowiesz się o największym błędzie, jaki występuje w wersji angielskiej polskich stron internetowych i jest to ważne, ponieważ jakość komunikatu ma wpływ na to, jak osoby odwiedzające Twoją stronę ocenią Ciebie i Twoją firmę. Jeżeli jesteś przedsiębiorcą obecnym na rynkach zagranicznych lub sprzedajesz swoje produkty czy usługi za granicą, to na pewno wiesz, że wersja angielska Twojej strony internetowej jest absolutną koniecznością. Tak naprawdę to dobrze byłoby stworzyć tyle wersji językowych, na ilu rynkach działasz. To znaczy, jeżeli na przykład sprzedajesz produkty w Anglii i we Francji, to dobrze byłoby, żebyś miał oprócz angielskiej strony internetowej również francuską. Dlatego, że jak badania wskazują, klienci podejmują decyzje zakupowe, preferują podejmowanie decyzji zakupowych w oparciu o informacje w ich ojczystym języku. Ale to tak na marginesie. Wracając do meritum, musisz zadbać o to, żeby wersja angielska Twojej strony internetowej była dopracowana i poprawna. To znaczy, żeby odpowiadała przyzwyczajeniom, oczekiwaniom i standardom Twojego klienta końcowego. Kiedy odwiedzam strony internetowe polskich firm, to często wpadają mi w oko pewne błędy, które mogą mieć wpływ na to, jak ta strona jest oceniana przez klientów i na to w konsekwencji, czy klienci zdecydują się na zakup produktów czy usług właśnie danej firmy. Jaki jest ten największy, główny błąd, jaki jest najczęściej spotykany? Chodzi o przenoszenie zasad języka polskiego do tekstu w języku angielskim. I tutaj mamy kilka kategorii. Na przykład stylistyka. Przykładowo ostatnio widziałam taki tekst na jednej ze stron internetowych. Feel invited to visit our website. I jest to oczywista kalka z języka polskiego. Zapewne oryginał brzmiał: zapraszamy do odwiedzenia naszej strony. Po angielsku jednak brzmi to trochę nienaturalnie. Oczywiście nie jest to duży błąd, wszyscy rozumieją, o co chodzi, ale lepiej byłoby, gdyby tekst brzmiał bardziej po angielsku. Na przykład feel free to visit our website. Drugim rodzajem błędów w tej kategorii jest interpunkcja, czyli stosowanie polskich zasad interpunkcji. Na przykład stawianie przecinka przed that. That ma tutaj oznaczać że, polskie że, i oczywiście wiemy, że po polsku stawiamy przecinek przed że, ale po angielsku nie stawiamy przecinka przed that. Trzecia grupa błędów to jest napuszony styl. Po polsku uwielbiamy pisać długie, złożone zdania, najlepiej w stronie bielnej, bo wtedy wydaje nam się, że wyglądamy jakoś tak poważniej. Natomiast w języku angielskim lepiej jest budować krótkie, konkretne zdania w stronie czynnej. Mam dla Ciebie jeszcze kilka przykładów błędów, ale najpierw zostaw mi lajka pod tym filmem, jeśli Ci się podobał, aby więcej osób się o nim dowiedziało. A więc jakie są te dodatkowe błędy, które również są spotykane na polskich stronach internetowych? Przykładowo jest to zapis you z dużej litery i jest to błąd, który występuje nie tylko na stronach internetowych, ale często też w korespondencji biznesowej. Więc wychodzimy z założenia, że chcemy być uprzejmi. W języku polskim stosujemy formy grzecznościowe pan, pani, państwo i piszemy je z dużej litery. W języku angielskim nie ma takich form i po prostu zwracamy się do czytelnika you i piszemy to z małej litery. Pisanie z dużej litery jest niezrozumiałe, archaiczne i raczej świadczy o nieznajomości zasad pisowni w języku angielskim. Jeżeli chcemy być uprzejmi, możemy wyrazić to innymi formami, na przykład could czy would. Jeszcze innym błędem jest przypisywanie płci do
spółek, do nazwy spółek. Kiedy mówimy o spółce, na przykład powstała, jest wspaniała i tak dalej, to po polsku spółka jest rzeczownikiem rodzaju żeńskiego. I często jest to przenoszone dosłownie do języka angielskiego, czyli mówimy she was founded in the year so and so, co jest oczywistym błędem, bo spółce przypisujemy płeć żeńską. Po angielsku spółka jest po prostu podmiotem gospodarczym i mówimy o niej it albo używamy jej pełnej lub skróconej nazwy. Ciekawa jestem, czy już stworzyłeś wersję angielską swojej strony internetowej i jak odbierają ją użytkownicy. Koniecznie daj mi znać w komentarzu na dole i obejrzyj film o tym, gdzie znaleźć rzetelnego tłumacza. Link do tego filmu znajdziesz w opisie na dole. Równocześnie zapraszam Cię na darmową konsultację dotyczącą Twojej strony internetowej. Wspólnie omówimy ewentualne obszary, które można by poprawić, omówimy Twoją komunikację z klientem zagranicznym. Wszystko po to, aby wizerunek Twojej firmy w internecie był pozytywny i spójny już od pierwszej chwili, kiedy odwiedza ją potencjalny klient.